Hej teoretycy, pora na kolejną część notek, w których jest zawarta cała prawda dotycząca historii dziejącej się w teledyskach pewnego koreańskiego zespołu. Oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Ostatnio na kanale pojawił się film z teoriami, pojawił się nawet film z teoriami do notek, jednak były to tylko i wyłącznie notki Jungkooka. Przypomnę, że postanowiłyśmy stworzyć osobną serię, gdzie jeden film będzie poświęcony jednemu członkowi. Jeżeli nie widzieliście jeszcze analizy notek Jungkooka, to link do tego filmu znajdziecie w opisie tego odcinka, a ja jak najbardziej zachęcam do jego obejrzenia, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, jest szansa, że nie zrozumiecie części tego, co powiem w tym filmie. Jak zauważyliście po tytule, w tym odcinku zanalizuję notki Jungiego, które są, powiem szczerze, jednymi z moich ulubionych. Co prawda notki Sugi i Jimina potrafią doprowadzić mnie do ciężkiej depresji, ale to, czego się z nich dowiadujemy, bardzo dużo wnosi do całej historii. Rozczaruję was jednak mówiąc, że nie są to notki, z których dowiecie się w końcu, co się stało nad morzem. Za to poznacie przeszłość Sugi i dowiecie się, dlaczego tak często widzimy Jungiego bawiącego się zapalniczką lub grającego z ogniem. Widzieliśmy już Jungiego stojącego w płomieniach w I Need You, siedzącego przed ogniem w Fake Love. Widzieliśmy, jak bawił się zapalniczką w prologu, ewentualnie samo Fire było ogniem, a postać, której dłoń ścisnął, spłonęła. Widzieliśmy też, jak Jungkook próbował go wyciągnąć z płomieni w euforii, do czego też nawiązywałam w poprzednim filmie i wtedy też powiedziałam, że dowiecie się w odcinku o Siudze, dlaczego to w ogóle się wydarzyło. I najwyższa pora wyjawić wszystkie sekrety Jungiego. Doliczyłam się 9 notek Jungkooka i coś przestało mi się zgadzać, ponieważ wiem, że mam 10 notek Jungkooka, ale później sobie przypomniałam, że zarówno Jungkook, jak i Jin mieli po dodatkowej notce, więc to zaczęło nabierać sensu, a każdy z członków powinien mieć po 3 notki w każdym albumie, co daje 21 notek na jeden album. A jako, że mam po 3 notki Jungiego z każdego albumu, to wszystko powinno się zgadzać. Pierwsza notka Jungiego pochodzi z albumu Love Yourself Tears, została napisana 19 września roku 16, a więc jest to notka trochę z przeszłości, która będzie nas wprowadzać w historię Jungiego. Wiemy też, że w roku 22 działo się najwięcej, wtedy napisano najwięcej notek, a to, co się dzieje w innych latach, jest po prostu dopełnieniem tej historii. W swojej notce Jungi opisuje pożar, jego dom płonął przez całą noc, aż do poranka. Ludzie do niego podbiegali, krzyczeli coś, jednak nie docierały do niego żadne słowa. Straż pożarna także nie mogła pomóc, ponieważ droga była nieprzejezdna. Jungi nie wiedział, co myśleć, jednak nagle w jego głowie pojawiła się jedna myśl: mama. I w tym momencie też usłyszał dźwięk walenia się całej konstrukcji w ogniu. Dach, ściany, filary, pokój, w którym mieszkał, wszystko to nagle posypało się niczym zamek z piasku, a Jungi mógł to tylko obserwować, zupełnie wyprany z emocji. Ktoś przebiegł obok i odepchnął Jungiego, powiedział tylko, że straż już jedzie, a następna osoba złapała go za ramiona, zaczęła nim potrząsać i w kółko powtarzać jedno pytanie: czy ktoś jest w środku? Czy mama tam jest? Jungi nie wiedział, co odpowiedzieć. Powiedział, że w środku nie ma nikogo, ale ta osoba wciąż nalegała, wciąż próbowała się dowiedzieć, gdzie jest mama i o czym on tak naprawdę mówi. On powtórzył, że w środku nie ma nikogo, nie wie tak naprawdę, co powiedział, dlaczego to powiedział, ponieważ nie czuł wtedy nic. Ta osoba go minęła i pobiegła w stronę płonącego domu. Z poprzednich filmów z teoriami, gdzie analizowałam notki, wiecie, że Jungi w pożarze stracił swoją matkę i do tej notki jeszcze niedługo wrócę, ale w tym momencie już wiecie, dlaczego tak często widzimy go bawiącego się ogniem i w towarzystwie ognia, ponieważ to właśnie w pożarze Jungi stracił swój dom. Kolejna notka również przedstawia jakąś część przeszłości i też pochodzi z albumu Love Yourself Tears. Została napisana 12 czerwca roku 19, kiedy to wszyscy przyjaciele byli poza terenem szkoły. Jungi pisze, że nie był w szkole, ale nie miał gdzie się podziać, nie miał pieniędzy, ale nie miał też nic lepszego do roboty, a Namjoon zaproponował pójście razem nad morze. Wszyscy poza Jungim wydawali się podekscytowani i warto tutaj dodać, że Jungi w tych notkach jest osobą bardzo bierną, woli obserwować, rzadko wyraża jakiekolwiek emocje i często też jawnie krytykuje postępowanie swoich przyjaciół. Jungi spytał się ich, czy mają pieniądze, żeby się tam dostać, a Taehyung w odpowiedzi zaproponował pójście pieszo. Przez pewien czas wszyscy śmiali się i rozmawiali o, jak to Jungi określił, o bezużytecznych rzeczach i bezsensownych sprawach. Suga nie był w humorze, więc po prostu szedł za nimi i nie chciał dołączać do dyskusji. Suga usłyszał, jak V lub J-Hope mówi: chodźmy tam. Nie był pewien, kto to powiedział, ponieważ nie słuchał uważnie, ale nagle na kogoś wpadł i tą osobą był Jimin. Jimin miał minę, jakby
zobaczył coś przerażającego. Jungi podniósł wzrok i wtedy zauważył znak mówiący, że pozostało 2,2 km do arboretum z dzikimi kwiatami. Arboretum jest miejscem, w którym uprawia się różne gatunki drzew, krzewów i kwiatów do celów badawczo-naukowych i hodowlanych. A jeżeli coś Wam mówi 2,2 km i arboretum, to oznacza, że bardzo dokładnie słuchaliście mojej teorii do Wings, a szczególnie do krótkiego filmu Jimina Lai, bo właśnie tam pojawił się taki znak, tyle, że tam było napisane 2,1 km i Big Hit nie dopatrzyło się błędu w notce. Z Wings pamiętacie też, że to właśnie z Jiminem Suga był związany najbardziej i to widać bardzo wyraźnie i w japońskiej i w koreańskiej wersji Blood, Sweat and Tears i w obu tych wersjach Suga albo zasłania, albo zawiązuje Jiminowi oczy. Pytanie brzmi jednak dlaczego? I słuchając dalszej części tej historii, odpowiedź wyda Wam się oczywista. Jungkook powiedział, że nie ma ochoty iść na piechotę. Suga za to zauważył, jak po skroniach Jimina spływa pot i chłopak wyglądał, jakby miał za chwilę zemdleć. Jungi go zawołał, jednak bez reakcji. Jungi powiedział reszcie, że jest zbyt gorąco, żeby iść do ogrodu i zaproponował reszcie, żeby wszyscy wrócili. Można się też domyślić, że zrobił to widząc reakcję Jimina na ten znak. Wiedział, że tam się coś stało, że Jimin boi się tego miejsca i unika po prostu tego arboretum, więc pomógł mu i zaproponował powrót, żeby on nie musiał tam iść. O Jungim, Jiminie i arboretum usłyszymy jeszcze raz w notkach z 22 roku, jednak autorstwa Jimina i wtedy też dowiemy się, dlaczego on tak bardzo unikał tego miejsca. Po krótkiej dyskusji przyjaciół o braku pieniędzy i konieczności wracania na piechotę, Namjoon zaproponował zaoszczędzenie na obiecie i skorzystanie z komunikacji miejskiej, więc wszyscy wrócili na stację kolejową, a Jimin idący ze spuszczoną głową wyglądał jak mały chłopiec. Jungi odwrócił się jeszcze raz i spojrzał na oddalający się znak arboretum. Przeskakujemy rok do przodu i album do tyłu, ponieważ kolejna notka była napisana 25 czerwca roku 20 i pochodzi z albumu Love Yourself Her i wszystkie notki z tego albumu udało mi się już omówić na tym kanale. Historia opisana przez Jungiego zaczyna się w momencie, kiedy otwiera on szufladę i wyciąga ze środka z samego dna kopertę. Odwraca ją do góry nogami, a z niej wypada spalony do połowy klawisz pianina. Jungi wyrzuca klawisz do śmietnika i kładzie się na łóżku, jednak nawet wtedy jego puls nie zwalnia, oddech wciąż jest nierówny, a palce ubrudzone. Jungi wspomina to, co stało się 4 lata wcześniej, czyli w notce, która rozpoczyna jego historię. Wspomina pożar. Po pogrzebie udał się do spalonego domu, wszedł do pokoju swojej matki i spojrzał na pianino spalone do tego stopnia, że ciężko było rozpoznać jego kształt. Suga usiadł przy nim i zaczął wspominać, jaki dźwięk wydawało pianino w momencie, kiedy jego matka dotykała jego klawiszy. Wziął jeden z nich, schował do kieszeni i wyszedł. W tej notce dostajemy potwierdzenie na to, że jego matka była jednak wtedy w domu i zginęła w pożarze. Była to też osoba, do której należało pianino, która pokazała Jungiemu, jak grać i zaszczepiła w nim miłość do tego instrumentu. I o tym też opowiada solo Sugi z Wings, czyli First Love. 그때 기억해 내 키보다 훨씬 더 컸던 갈색 피아노 그게 나를 끌때널 우러러보며 동경했었네 작은 손가락으로 널 어루만질 때 I feel so nice mom I feel so nice 그저 손 가던 대로 거닐던 건반 그때 너의 의미를 몰랐었네 바라보기만 해도 좋았던 그때. Po raz kolejny powtórzę, że notki Jungiego są najbardziej emocjonalne, ale też jego filmy, fragmenty i wszystkie szczegóły wydają się najbardziej dopracowane. I to właśnie o tym opowiada First Love. To pianino było pierwszą miłością Jungiego dzięki jego matce, która go tego nauczyła. W krótkim filmie widzimy też sceny, które go prześladują. Jest płonące pianino, co jest odniesieniem do pożaru, w którym zginęła jego matka oraz pierwsza miłość. Jest samochód, co jest odniesieniem do wypadku Jungkooka, przez który wciąż się obwinia. W First Love widzimy też moment tego wypadku. Widzimy ten samochód, widzimy też plamę krwi na ulicy, ale do wypadku jeszcze wrócę w tym filmie. Jungi pisze, że w domu panuje taka cisza, że doprowadza go to do szału. Jego ojciec codziennie zasypia o 10 wieczorem i wtedy ma panować cisza, bo taka była reguła. Suga mieszka ze swoim ojcem od śmierci matki, jest z nim, przebywa z nim i wykonuje jego polecenia, jednak mu się to nie podoba, dlatego też tak często wdawał się w bójki i sprawiał wiele kłopotów. Suga wyskoczył z łóżka, wyciągnął ze śmietnika spalony klawisz, otworzył nagle okno i poczuł powiew świeżego powietrza. Cisnął klawiszem przez okno, wytężył słuch, jednak nie usłyszał, jak on upada. Nieważne, jak bardzo się skupiał, nie potrafił przypomnieć sobie dźwięku klawisza. Nieważne, ile czasu minie, ten klawisz nie wyda z siebie już żadnego dźwięku, a Jungi już nigdy nie zagra na pianinie. Łatwo wywnioskować, że Jungi ma traumę po pożarze do tego stopnia, że porzucił swoją miłość do pianina i już nigdy więcej na nim nie zagra. Jest to też notka,
notka, w której wspomina, że od 10 dni nie był w szkole i słyszał, że został z niej wydalony, co bezpośrednio łączy się z notką Jungkooka i jego rozważaniami na ten temat. Kolejna część historii Yoongiego dzieje się już w roku 22, czyli w tym, w którym dzieje się najwięcej i po raz kolejny pochodzi z albumu Love Yourself Her, tylko tym razem z 7 kwietnia i można śmiało powiedzieć, że przy pierwszym przeczytaniu mnie po prostu zmiażdżyła, ale nie tylko przy pierwszym, ale przy każdym kolejnym, ponieważ jest to kompletny, dokładny opis całego First Love w jednej notce. Yoongi zatrzymał się słysząc kiepską grę na pianinie, a ktoś w tle narzekał na pijaną osobę. Znał tę melodię, już kiedyś ją słyszał, jednak zastanawia się, co to było. Zamknął oczy i dalej szedł przed siebie, a uczucie gorąca było coraz silniejsze, melodia za to się oddalała. Otworzył nagle oczy oślepiony światłem przejeżdżającego samochodu i czuł smród spalenizny, który sprawiał, że trząsł się bezradnie. Kierowca przeklął, Suga przestał iść i również zaklął, zauważając przy okazji, że przestał słyszeć dźwięk pianina. Słyszał za to fajerwerki, samochód odjechał, a Yoongi zadawał sobie tylko i wyłącznie 2 pytania. Dlaczego dźwięk pianina ustał i kto na nim grał? Yoongi zauważył unoszący się popiół i poczuł nagłe uderzenie gorąca. Po raz kolejny usłyszał dźwięk pianina, jego oddech stał się nieregularny, a jego koszmar z dzieciństwa wrócił. W następnej chwili Suga biegł, nie chciał jednak. Jego nogi same niosły go w kierunku sklepu z instrumentami muzycznymi. Miał wrażenie, że to już się działo, chociaż nie wiedział dlaczego, bo przecież widok pianina sprawiał mu ból. Dobiegł do sklepu, witryna była stłuczona, a w środku zauważył pianino. Ktoś przed nim siedział. Minęły lata, jednak uważa, że mógłby chociaż raz spróbować. Suga zaczął płakać, zaciskając dłonie w pięści. Pisze, że nie jest łatwo uczestniczyć w czyimś życiu, nie jest łatwo pocieszyć osobę samotną, a on nie ma wystarczająco dużo pewności siebie, by kogoś chronić i by trwać przy tej osobie na zawsze. Nie chce nikogo skrzywdzić oraz sam nie chce zostać skrzywdzony. Suga się poruszył i pomyślał, że powinien wrócić. Odwrócił się i wtedy zauważył Jungkooka po raz pierwszy od ostatniego razu, kiedy widzieli się w szkole. Jego przyjaciel za to zawołał Hyung. I te sceny widzimy dokładnie w First Love, tak samo jak Jungkooka wołającego Hyung widzimy w Begin, czyli jego krótkim filmie. W poprzednim filmie przy okazji jednej z notek Jungkooka mówiłam, że dzięki notce Sugi z 11 kwietnia roku 22 wiemy, że pod koniec tego dnia wszyscy spotkali się w kontenerze Namjoona i właśnie o tym opowiada następna notka. Jungkook szedł za Yoongim aż do konteneru Namjoona, który był 4 od końca. Wcześniej Hosok skontaktował się z Yoongim, mówiąc, że chce zobaczyć się z Namjoonem i Taehyungiem i fajnie byłoby, gdyby on też się pojawił. Yoongi nienawidził towarzystwa ludzi, Hosok dobrze o tym wiedział i on sam siebie by nawet nie posądzał, że się tam pojawi. A jednak. Suga otworzył drzwi, a J-Hope wyglądał na zaskoczonego. Wstał i podszedł do nich, kiedy zauważył Jungkooka stojącego za nim i próbował go przytulić. Suga minął tę dwójkę, wszedł do środka i uznał, że minęło dość sporo czasu, kiedy po raz ostatni wszyscy widzieli się razem. Niedługo później Namjoon pojawił się razem z Taehyungiem, który miał na sobie podartą koszulkę. Na pytanie Yoongiego, co się stało, RM wyjaśnił, że V został przyłapany przez policję na robieniu graffiti, więc Namjoonowi troszeczkę zajęło wydostanie go z rąk władz. A V powiedział, że koszulka podarła się podczas ucieczki przed policją. Suga usiadł w kącie, a Namjoon dał Taehyungowi czystą koszulkę. Hosok naszykował hamburgery i picie, a Jungkook stał na środku i nie wiedział, co robić. Yoongi poczuł się znów jak podczas szkolnych dni w ich kryjówce, kiedy to Namjoon zawsze próbował przekonać Taehyunga do swoich racji, Hosok był wszędzie, a Jungkook zazwyczaj stał na środku i nie wiedział, co ze sobą zrobić. Suga nie wie, kiedy ostatnio się spotkali. Chciał wiedzieć, co się stało z Seokjinem i z Jiminem, nawet jeżeli był tutaj po raz pierwszy, to z jakiegoś powodu czuł ulgę i spokój. Z notki Namjoona z tego samego dnia możemy się dowiedzieć, że podczas zmiany koszulki na ciele Taehyunga dało zauważyć się siniaki. Tego dnia też Jin udał się sam nad morze, a notki Jina są jedną wielką niewiadomą i nie mamy pewności, co tak naprawdę stało się 11 kwietnia i co stało się z Jiminem. Pamiętacie może notkę Jungkooka z 2 maja roku 22, kiedy znajdował się on w kontenerze Namjoona, ale po środku tej notki znajdował się opis zupełnie innej sceny, w której Jungkook po otwarciu drzwi zauważył Yoongiego stojącego w płomieniach, a następnie próbował go z tych płomieni wyciągnąć. Kolejna notka Yoongiego to właśnie opis tej całej sytuacji. Pisze
on, że pościel od razu stanęła w płomieniach, a on poczuł nagłe uderzenie gorąca, którego nie dało się wytrzymać. Nie czuł już smrodu pleśni i wilgoci, jedyne co pozostało to ból, fizyczny ból wywołany gorącem. Jego skóra była tak rozpalona, że miał wrażenie, że za chwilę się stopi. Przypomina sobie beznamiętną, bezuczuciową twarz swojego ojca i słyszy w głowie melodię. Jungi pisze, że różni się od swojego ojca, oni się nie rozumieją nawzajem. Zastanawia się, czy udałoby mu się go przekonać, jednak dochodzi do wniosku, że nie i jedyne co mu pozostaje to uciec. Pomyślał też, że to nie przed swoim ojcem ucieka. Nie wie przed czym ucieka, nie wie jak się wydostać, ale wszystko wydaje się niemożliwe. Usłyszał jak ktoś go woła, jednak nie podniósł głowy, nie mógł oddychać. Nie był pewien, czy to z powodu gorąca, czy z bólu. Nie mógł się ruszyć, ale był w stanie stwierdzić, że tą osobą był Jungkook. Był też pewien, że jest on wściekły, ale miał też nadzieję, że będzie on tą osobą, która po nim zapłacze. Jungi chciał po prostu się poddać, chciał zatrzymać dym i uczucie gorąca, ból i strach. Chciał, żeby to wszystko się skończyło. Jungkook znów do niego krzyknął, jednak on niczego nie usłyszał, ponieważ stracił przytomność. To, co widział jako ostatnie, to pusty pokój, płomienie i twarz Jungkooka. Poważnie zaczynam rozważać tworzenie ostrzeżeń przed takimi filmami albo fragmentami i chyba zamierzam robić to w opisach. To była jedna z bardziej emocjonujących notek Jungiego, a dobrze już wiemy, że wszystkie takie są. Widzimy, że Jungi z jakiegoś powodu nie może porozumieć się ze swoim ojcem, jednak nie wiemy dlaczego. Wiemy za to, że ma dość i postanawia odebrać sobie życie w płomieniach i zginąć w taki sposób, jak jego matka, którą kochał. Jungi przeżył. Jungkookowi udało się wydostać go z płomieni. Następna notka została napisana miesiąc później, czyli 8 czerwca, pochodzi z albumu Love Yourself Here i już ją omawiałam, jednak po przeczytaniu tej z 2 maja mam na nią troszeczkę inny pogląd. Notka zaczyna się od Jungiego, który zdejmuje koszulkę i patrząc na swoje odbicie w lustrze stwierdza, że nie wygląda ono jak on. I tutaj można się domyślić, że to przez blizny po oparzeniach, które posiada. Nie jest to nigdzie powiedziane wprost, jednak wydaje się dość logiczne, jeżeli połączymy wątki. Jungi założył czerwoną koszulkę z dużym napisem Dream, co oznacza marzenie. Z pierwszej notki Jungkooka pamiętamy, że Jungi nie ma marzeń i to prawdopodobnie dlatego śmieje się on patrząc na swoje odbicie. Postanowił zapalić, jednak nie mógł znaleźć zapalniczki i papierosów w swoich jeansach, więc zaczął szukać w torbie, ale tam zamiast zapalniczki znalazł lizaka. I z highlight reel pamiętamy, że dziewczyna, z którą spędzał czas, zamieniła jego zapalniczkę właśnie na lizaka, żeby Jungi w końcu przestał palić. Hyuga usłyszał dźwięk przychodzącej wiadomości, a kiedy odczytał, kto jest jej nadawcą, jego puls gwałtownie przyspieszył. Nie wiedział też dlaczego, ale nagle poczuł się naprawdę dobrze. 15 czerwca roku 22. Jedyne co Jungi słyszy w głowie to melodia i dźwięk walącego się budynku. Nie wie ile alkoholu wypił, nie wie gdzie jest, ani co robi. Wyszedł na zewnątrz i panowała noc. Wpadł na coś lub na kogoś, nie jest to ważne, nie obchodzi go to. Chce po prostu zapomnieć, jednak nie może, ponieważ w głowie wciąż ma głos Jimina, który powtarza mu wiadomość o Jungkooku. Hyuga wbiegał po szpitalnych schodach. Na korytarzach mijał pacjentów, którzy wyglądali na martwych. Byli bladzi, a ich twarze nie wyrażały żadnych emocji. Serce Jungiego za to biło jak oszalałe. Jungkook leżał za jednymi z tych drzwi, ale Jungi odwrócił wzrok. Nie mógł nawet spojrzeć. Po raz kolejny przypomniał sobie dźwięk pianina, pożar i walący się dom. Usiadł tonąc w swoich myślach, a jedyne co słyszał to 2 zdania. To twoja wina. Tylko ciebie tam nie było. Nie był pewien, czy to głos jego matki, siostry, czy może jego samego, ale miał nadzieję, że nie jest to prawda. Jednak Jungkook tam leżał, a on nie miał odwagi wejść do środka. Jego nogi drżały, a łzy, które tak długo nie chciały się wydostać, w końcu popłynęły po jego policzkach. Chciał odejść, jednak ktoś go zatrzymał. Nie wiedział kto. Nie było to ważne. Idź. Po prostu odejdź. Nie chcę cię skrzywdzić i sam też nie chcę być skrzywdzony. I takie myśli towarzyszyły Jungiemu. Mam wrażenie, że ten film powoli zaczyna brzmieć jak tragedia, ale taka jest prawda, ponieważ postać Jungiego stworzona przez Big Hit jest tragiczna. Wiele w życiu przeszedł i w dalszym ciągu nie może jej pozbierać. Poza tym przypomnijcie sobie plakat, jeden z plakatów do Love Yourself, gdzie właśnie widzimy Jungiego siedzącego na ławce w szpitalu i to jest ten moment, o którym wspominałam chwilę wcześniej. Ten, kiedy siedzi w szpitalu i tonie we własnych myślach. Ostatnia notka Jungiego z 29 lipca roku 22 z albumu Love Yourself Answer zapala iskierkę nadziei, jeżeli chodzi o historię Jungiego. Pisze on, że osoby, która grała z nim na gitarze na pianinie, nie ma już obok, że został on wydalony ze szkoły, że wyrzucił klawisz z pianina swojej matki, czyli jedyną rzecz, którą udało się wynieść z płonącego, ze spalonego domu,
Myślał wtedy, że to już koniec i wtedy też zdecydował się, że nigdy więcej nie zagra na pianinie. Jednego dnia dowiedział się od strażnika, że śmieciarka odjechała, zabierając ze sobą klawisz z pianina i jego matki, i po tamtym czasie jeszcze niezliczoną ilość razy rezygnował z muzyki, bo muzyka tak naprawdę była niczym. Jungi wiedział, że muzyka sprawia mu ból, ale to dzięki niej czuł się wolny. Dawała mu poczucie zagubienia, ale z drugiej strony wszystko wydawało się jasne. Strach i pewność siebie, nadzieja i rozpacz, te sprzeczne uczucia sprawiały, że wiedział, że żyje. Jungi nagle poczuł, że chce grać, chce spotkać się ze swoim prawdziwym ja, które udawało, że jest silne, a tak naprawdę było tchórzem. Nie chciał dłużej uciekać, chciał dokończyć melodię stworzoną przez gitarę i przez pianino i w końcu poczuł, że może to zrobić. Myślę, że niewiele należy dodać do tej ostatniej notki. Miejmy nadzieję, że chociaż Jungi miał swoje szczęśliwe zakończenie, ale to było dopiero 2 członków, zostało jeszcze 5, dopiero początek historii, więc w kolejnych odcinkach, w kolejnych filmikach z historiami poznacie historię reszty. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego filmiku i nie siedzicie teraz z górą zużytych chusteczek. Naprawdę nie chciałam, to nie moja wina. Zażalenia wysyłajcie do Big Hit, a ja się z Wami żegnam. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zostawiania łapek w górę oraz komentarzy z Waszymi opiniami i teoriami. Do zobaczenia w następnym filmiku.